Cześć, tutaj Jagoda z kanału Jagoda w podróży. W tym filmiku przedstawię Ci 10 rzeczy, których nie należy robić w Tajlandii. Pierwszą rzeczą jest niewchodzenie do świątyń w butach. Zdejmowanie butów również dotyczy części sklepów. Trzeba zwracać uwagę na to, czy przed sklepem jest taka naklejka z informacją, że należy zdjąć buty. Powiem Wam, że na wyspie, na której mieszkam, na Koh Samui, to jest dosyć częste, że do takich mniejszych sklepów należy zdjąć buty. Podczas tego, gdy byłam na Koh Kood, prawie we wszystkich sklepach należało zdjąć buty, więc tutaj kolejna rada, żeby nie zakładać adidasów, raczej chodzić w japonkach lub w klapkach. Druga rada jest taka, żeby nie obrażać przywódców w Tajlandii, bo za to po prostu grozi więzienie. Nawet jeżeli myślicie, że rozmawiacie ze swoją koleżanką Tajką czy kolegą Tajem, nie poruszajcie najlepiej tematu rządu, bo może to się bardzo źle dla Was skończyć. Taką ciekawostką jest to, że obrażanie władców w Tajlandii może grozić większą karą niż morderstwo. Uwierzcie mi, żaden Taj nie chce rozmawiać na te tematy. Następną radą jest to, żeby nie wskazywać na nikogo palcem wskazującym. O tak, jest to uważane za bardzo obraźliwe. Ta zasada dotyczy nawet przedmiotu, więc jeżeli chcemy Tajowi pokazać na przykład, który przedmiot wybieramy, należy wskazać na niego wyprostowaną dłonią. Kolejną, piątą radą jest to, żeby jednak zwracać uwagę na to, jak się chodzi, żeby nie chodzić w bikini po mieście, bo jednak to jest miasto, nam może się wydawać, że jesteśmy na wakacjach, natomiast chodząc po sklepach, wchodząc w bikini, to nie jest zbytnio kulturalne. To samo dotyczy mężczyzn i nieubierania koszulek. Chociaż muszę przyznać, że w wielu miejscach, szczególnie takich turystycznych, Tajowie już są przyzwyczajeni do mężczyzn chodzących bez koszulek, więc no po prostu trzeba poczuć to, czy można chodzić, czy nie można chodzić. Ja raczej polecałabym, żeby zakładać koszulki. 6. Nie dotykaj nikogo za głowę. Głowa uważana jest tutaj jako najświętsza część ciała. Nie można dotykać nawet małych dzieci, bo jest to uważane po prostu za wykluczone, za coś bardzo, bardzo niegrzecznego. Numer 7. Nawet nie myślcie, że kierowca zatrzyma się, jeżeli wyskoczycie mu nagle przed maskę, że tak powiem. Tutaj piesi nie mają pierwszeństwa, jak to jest na przykład w Polsce. Jeżeli jedzie samochód, należy mu ustąpić, poczekać na odpowiedni moment i dopiero wtedy przejść przez ulicę. W wielu miejscach w Tajlandii nie ma przejść dla pieszych, więc po prostu trzeba nauczyć się takiego systemu tutaj. Nie wymuszania samochodów, po prostu poczekania na odpowiedni moment i przejścia na drugą stronę ulicy. Słyszałam, że w takich większych miastach, na przykład w Bangkoku, bardzo dużo osób umiera na przejściach dla pieszych, ponieważ jeżeli kierowca widzi zielone światło, to automatycznie rusza, nie patrzy na to, czy jakiś pieszy wychodzi na ulicę. Kolejną rzeczą jest to, że okazywanie sobie uczuć w miejscach publicznych jest uważane jako bardzo niegrzeczne. Tutaj bardzo trudno zobaczyć kogoś, kto całuje się w miejscu publicznym. Ja nie widziałam tak naprawdę ani razu. Można komuś dać na przywitanie buzi w policzek, natomiast całowanie się, czy wiecie, takie obściskiwanie się jest tutaj uważane za bardzo, bardzo niegrzeczne. W Europie jest to zupełnie normalne, często widzi się osoby całujące się, czy po prostu przytulające. Tutaj nie. A szkoda, bo ja myślę, że w okazywaniu takich uczuć nie ma nic złego, ile to nie jest oczywiście takie aż zbyt seksualne, ale powiedzmy pocałunek czy przytulenie się uważam za dobrą rzecz. Tutaj natomiast należy tego unikać. W miejscach publicznych oczywiście. Mam wrażenie, że Tajowie w inny sposób okazują sobie miłość, po prostu trzymają się za ręce, czy w restauracji jakoś tak dotykają się za ramię, natomiast nie przytulają się ani nie dają sobie buziaczków. 9. radą jest to, żeby nie palić e-papierosów w miejscach publicznych, ponieważ od 2014 roku e-papierosy są tutaj nielegalne i grozi za nie więzienie. To jest dla mnie po prostu jakieś dziwne, ponieważ marihuana tutaj jest legalna, natomiast e-papierosy nie. Kilka razy co prawda widziałam tutaj osoby palące e-papierosy, nawet jeden Taj próbował mi je sprzedać, natomiast uważam, że to jest bardzo niebezpieczne tutaj, nigdy nie wiadomo, czy ta sprzedająca osoba to jest jakiś podstawiony policjant, czy to jest po prostu ktoś, kto tym handluje. W każdym bądź razie e-papierosy tutaj są nielegalne, no i nie radziłabym ich palić w miejscu publicznym, to na pewno.
10. rada. Targowanie, targowanie i jeszcze raz targowanie. Tutaj nie da się nie targować. Słuchajcie, za każdym razem Thaiowie podają nam cenę taką wysoką, a następnie sprzedają nawet 5 razy taniej. Za każdym razem w sumie podawana jest cena dużo wyższa, a po targowaniu tej ceny możemy kupić naprawdę bardzo tanio. I ta zasada dotyczy wszystkiego. Kupowania w sklepach, jakichś takich straganach, wynajem skuterów również można negocjować, jak i też negocjowanie ceny wynajmu. I na koniec 2 bonusowe porady. Pierwsza jest taka, żeby nie kupować za każdym razem wody butelkowanej, wiecie, takiego baniaka, tylko po wypiciu wody z baniaka pójść do punktu, w którym możemy napełnić taką wodę za 5 batów. 5 batów to jest około 60 groszy, a dla porównania taka 5-litrowa butla wody kosztuje tutaj 50 batów, czyli 6 zł. Czyli zobaczcie, mamy 10 razy taniej wodę nalewaną w takich specjalnych dystrybutorach. Takich dystrybutorów tutaj jest mnóstwo. Drugim bonusem jest to, żeby mieć świadomość tego, że każdorazowa wypłata z bankomatu pobiera opłatę w wysokości 220 batów. To jest około 27 zł prowizji za każdym razem, gdy wypłacamy pieniądze z bankomatu. Moją radą jest to, o czym w sumie nikt nie mówi, żeby iść do banku, tutaj już w Tajlandii, obojętnie jakiego banku, wziąć ze sobą paszport, swoją kartę płatniczą i wypłacić pieniądze tam, ponieważ w banku nie pobierana jest prowizja. Więc każdorazowo oszczędzamy tą opłatę 220 batów. Wypłacić pieniądze bez żadnej prowizji możemy też w punktach Western Union, natomiast żeby to zrobić, należy mieć kartę Mastercard. Jeżeli mamy wizę, to po prostu wchodzimy do oddziału banku i ta rada myślę, że jest najbardziej przydatna, bo możecie oszczędzić naprawdę mnóstwo pieniędzy. To chyba tyle. Zapraszam Cię do zaobserwowania mojego profilu, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś. I co? I widzimy się następnym razem. Miłego dnia i pozdrawiam Cię z Koh Samui.